Jak schować 80 milionów w maluchu? Czy można strzelać z krzywej lufy? Jak pozbyć się psotnego chochlika utrudniającego życie mieszkańców? Gdzie można pospacerować po ponad tysiącletniej historii miasta? I najważniejsze, skąd wzięły się wrocławskie krasnale? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie podczas dzisiejszej wycieczki śladami historii Wrocławia. Zapraszamy! Przez długie powojenne lata o historii Wrocławia nie mówiło się szczególnie głośno. W ten sposób komunistyczne władze dbały, żeby nowo osiedleni mieszkańcy, pochodzący głównie z Kresów Wschodnich, To i tak raj dla nas. Bo zamiast Kargola tego lapciucha nie będzie. От значить, się znaleźli na swoje miejsce. No, co jedzie? i Wielkopolski przypadkiem nie skupili się na pruskiej historii miasta. Eksponowano za to jego początki oraz jego rozwój w okresie panowania dynastii Piastów, co świetnie wpasowywało się w głoszoną ideę prapolskiego charakteru miasta. My dziś uniesieni tą propagandą zabierzemy Was na wycieczkę, podczas której opowiemy o pradawnych dziejach miasta oraz o jego współczesnej historii po 1945 roku. Jednak żeby nie było, iż powracamy do dawno minionych haseł, wspomnimy także co nieco o pruskiej przeszłości. A więcej informacji o tym okresie znajdziecie w innych filmach o Wrocławiu na naszym kanale. Tak więc towarzyszki i towarzysze, ruszając do walki o szczęśliwą przyszłość, sprawdźcie, jakie atrakcje warto zobaczyć na szlaku historii Wrocławia. Naszą wycieczkę zaczynamy od przeniesienia się w czasie do odległej przeszłości miasta i regionu. Odwiedzamy powstałe w 1815 roku Muzeum Archeologiczne, w którym znajdują się eksponaty liczące nawet 5000 lat. Inicjatorem jego powstania był Joachim Gustav Buschnik, historyk, etnograf, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i właściciel Zamku Grodno, o którym opowiadaliśmy Wam już wcześniej. Buschnik, tworząc ekspozycję, wykorzystał zbiory skonfiskowane przez państwo pruskie w majątkach sekularyzowanych zakonów katolickich, własnej prywatnej kolekcji oraz z badań archeologicznych przeprowadzanych w różnych rejonach Śląska. Muzeum należy do najstarszych tego typu placówek w Europie i działa bez przerwy, pomimo burzliwych wydarzeń wojennych, a także zmian przynależności państwowej. Odwiedzając muzeum możemy obejrzeć zabytki archeologiczne z terenu całego Śląska, pozyskane zarówno w czasach pruskich i niemieckich, jak i podczas współczesnych prac na terenie Wrocławia. Na pytanie o początki Wrocławia trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Być może początek współczesnemu miastu dała starożytna osada Budorigam. Uwidoczniono ją na mapie Klaudiusza Ptolemeusza około 147 roku, choć badacze nie wykluczają, iż w tym przypadku chodziło raczej o położony niedaleko brzeg. Badania archeologiczne nigdy ostatecznie nie potwierdziły jej lokalizacji. Na wystawach w muzeum możemy dziś podziwiać eksponaty pochodzące z epok kamienia, brązu i żelaza, a także ze średniowiecznego Śląska.
Z najciekawszych eksponatów warto zobaczyć m.in. część skarbu Kotowickiego z kolekcją średniowiecznych monet, w tym drachmy, monety bizantyjskie i zachodnioeuropejskie, kultową glinianą figurkę barana z Jordanowa Śląskiego powstałą około 3400 lat przed naszą erą, czy fragment skarbu zakrzowskiego składającego się z biżuterii i ozdób z grobów odkrytych pod koniec XIX wieku na dzisiejszym Zakrzowie. Muzeum Archeologiczne mieści się na terenie Arsenału Miejskiego, jednego z pierwszych w tej części Europy. Dlatego dokonujemy ponownie szybkiego przeskoku w czasie, tym razem do XV wieku. W tym okresie wzniesiono we Wrocławiu spichlerz miejski, w którym gromadzono zapasy na wypadek oblężenia miasta. W XVI stuleciu zdecydowano także o przeniesieniu do niego broni, gromadzonej dotychczas w różnych częściach Wrocławia. Od tej pory zaczęto nazywać go Arsenałem i rozpoczęto jego rozbudowę. Powstały budynki kuźni, wozowni i rusznikarni, a w wieku XVII dobudowano budynek bramny, który mieścił koszary wojskowe. Arsenał pełnił funkcje koszarowo-magazynowe do zakończenia II wojny światowej. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Jak przystało na budynek z militarnymi tradycjami, dziś obok Muzeum Archeologicznego znajduje się tu także Muzeum Militariów. Na 4 wystawach możemy obejrzeć broń białą z bogatą kolekcją szabel, czyli najpopularniejszej przez wieki broni polskiego żołnierza, w tym szable marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Wśród bogatej kolekcji broni palnej warto zatrzymać się dłużej przy krzywolufowym ciężkim karabinie maszynowym, który umożliwiał strzelanie bez konieczności wychylania się strzelca ponad osłonę. To jedyny taki egzemplarz karabinu w Polsce. Warto zobaczyć także słynny karabin przeciwpancerny UR, który potrafił przebić 15 mm pancerz z odległości 300 metrów. Niezwykle ciekawie prezentuje się także kolekcja ponad 500 wojskowych hełmów z różnych okresów i części świata. Po militarnych doznaniach w Arsenale przenosimy się w czasy powojennej budowy Polski Ludowej na ziemiach odzyskanych, bo taką nazwę nadano tym terenom po 1945 roku. Traktowane przez pionierów, tak nazywano przesiedleńców z Kresów Wschodnich, jako tymczasowe miejsce pobytu, w początkowych latach służyły jako źródło zaopatrzenia i szabru, a brali stąd wszyscy, począwszy od zwykłych mieszkańców, na prominentnych przedstawicielach władzy ludowej i państwie polskim kończąc. Niejeden warszawski budynek powstał z materiałów pozyskanych z niemieckich budowli Wrocławia w myśl hasła „Cała Polska odbudowuje stolicę”. Najnowszą historię Wrocławia najlepiej poznać w centrum historii Zajezdnia, które mieści się w odrestaurowanym XIX-wiecznym budynku dawnej zajezdni wrocławskich tramwajów miejskich.
Budynek jest świetnym przykładem ówczesnego stylu industrialnego. Wybudowany z czerwonej cegły, przetrwał oblężenie Wrocławia tylko trochę uszkodzony i już w 1945 roku stał się zajezdnią autobusową Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Na zasłużoną emeryturę odszedł w 2015 roku, a już rok później został tu uruchomiony ośrodek Pamięć i Przyszłość z Centrum Historii Zajezdnia, które prezentuje wystawę opowiadającą historię Wrocławia i jego mieszkańców w latach 1945-2016. Rabunkowa polityka Wrocławia zakończyła się w latach 50. XX wieku i tak naprawdę dopiero wtedy zaczęła się szybka odbudowa i rozwój miasta jako ważnego centrum gospodarczego. Rozkwitł przemysł i szkolnictwo, wybudowano nowe osiedla. Dość szybko Wrocław staje się jednym z ważniejszych centrów ekonomicznych, kulturowych i uniwersyteckich w Polsce. W latach 60. we Wrocławiu, niczym w średniowieczu, wybucha epidemia czarnej ospy, przywleczona z Indii przez agenta służb specjalnych PRL. Miasto niemal całkowicie zamknięto, a ponad 2000 osób zostało izolowanych. Coś wam to przypomina? Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując Razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Centrum Historii Zajezdnia jest przykładem świetnie zorganizowanego muzeum nowego typu. Multimedia, interaktywne platformy i scenografia rodem z epoki pozwalają na wspólne przeżycie 70 lat z najnowszej historii Wrocławia. Podróżując po ulicach miasta odwiedzamy sklepy, szkoły, mieszkania, możemy posłuchać wspomnień świadków wydarzeń, poczytać wycinki z gazet i dokumentów, czy podpatrzeć codzienne życie mieszkańców. Wśród wielu ciekawych i symbolicznych eksponatów znajdziecie tu także te opowiadające o nietypowych i sensacyjnych wydarzeniach, takich jak brawurowe wywiezienie w maluchu i ukrycie na 10 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego 80 milionów należących do Solidarności. W latach 80. Wrocław staje się jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji antykomunistycznej. Rozpoczynają się manifestacje uliczne i strajki w zakładach pracy, a w Zajezdni przy Grabiszyńskiej powstaje wrocławska Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie działają drukarnie i nagrywane są audycje radiowe. Powstaje i rozwija się pod przewodnictwem Waldemara Majora Frydrycha, wywodząca się z ruchu happeningowego, pomarańczowa alternatywa. Jej najbardziej widowiskową akcją było malowanie na murach krasnoludków, które wkrótce stały się zarówno jej symbolem, jak i marką Wrocławia. Skąd wzięły się krasnale we Wrocławiu? Nam obiły się o uszy 3 wersje pojawienia się tych niezwykłych mieszkańców miasta. O pierwszej, związanej z Majorem i pomarańczową alternatywą, słyszeliście przed chwilą, a 2 kolejne są może mniej realne, ale nie zawsze to, co fantastyczne, musi być nieprawdziwe.
Druga wersja opowiada o chochliku odrzańskim, który utrudniał życie mieszkańcom, płatając im psikusy. Wrocławianie nie mogli sobie z nim poradzić, poprosili więc o pomoc krasnale. Po wielu próbach dzielnym skrzatom udało się złapać psotnika i wygonić z miasta. Same zaś w nim zostały. Ostatnia wersja podszyta jest duchem patriotyzmu i dotyczy zamierzchłych czasów. Na długo przed pojawieniem się ludzi we Wrocławiu tereny te zamieszkiwały krasnoludy. W ich egzystencji nie przeszkodziło nawet przybycie plemienia Ślężan, z którym potrafiły żyć w symbiozie. Gdy jednak tereny te zajęli pragmatyczni Niemcy, słynący skądinąd z zamiłowania do krasnali ogrodowych, skrzaty skryły się pod ziemię. Powróciły do Wrocławia dopiero w latach 90., gdy Polska odzyskała niepodległość i zadomowiły się w mieście na dobre. Jeśli chcecie zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami z historii miasta i pospacerować po jego ponad 1000-letniej historii, to odwiedźcie ścieżkę historii Wrocławia, która biegnie w pobliżu katedry grekokatolickiej. Na ozdobnych płytach chodnikowych umieszczono wybrane przez mieszkańców i naukowców najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta. Odwiedzając ścieżkę historii, warto wstąpić na chwilę do kościoła świętego Jakuba, ufundowanego około 1240 roku przez Henryka Pobożnego dla franciszkanów z Pragi. W XIV i XV wieku kościół przebudowano, nadając mu gotycki charakter. Po opuszczeniu przez franciszkanów świątynia trafia w ręce norbertynów, którzy najpierw w XVI, a następnie XVII stuleciu przebudowują kościół, nadając mu barokowe wyposażenie. Zniszczony podczas II wojny światowej, był odbudowywany w latach 1997–1991, by ostatecznie w 1997 roku, po przekazaniu kościołowi grekokatolickiemu, zostać katedrą eparchii wrocławsko-gdańskiej. Największym skarbem katedry jest wykonana w latach 1723–1728 na zlecenie opata Ferdynanda Hochberga kaplica Matki Boskiej Bolesnej. Krypta pod kaplicą miała służyć opatowi za godne miejsce pochówku, a po jego śmierci przyjęła się nazwa kaplica Hochberga. Zaprojektował ją na fundamentach gotyckiej kaplicy Christoph Hackner, ówczesny najlepszy architekt i budowniczy w mieście. Została ona ozdobiona freskami ze scenami z życia Matki Boskiej i rzeźbami dłuta Jana Jerzego Urbańskiego, a w ołtarzu umieszczono XV-wieczną pietę. Podczas II wojny światowej kaplica została poważnie zniszczona podczas bombardowań i całkowicie utraciła wyposażenie. Zniszczeniu uległo ponad 90% powierzchni fresków oraz większość dekoracji ściennych. W latach 2000–2013 dokonano rekonstrukcji wystroju kaplicy, przywracając sztukaterię oraz polichromię. Do rekonstrukcji ołtarza wykorzystano 1300 fragmentów odnalezionych w gruzowisku, a pieta nad ołtarzem jest wierną kopią oryginału, znajdującego się obecnie w zbiorach Wrocławskiego Muzeum Narodowego.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.